Mam na imię Basia. Na tym kanale pokazuję zapomniane sposoby naszych dziadków, ale dziś chcę Wam powiedzieć coś, co aptekarzom niekoniecznie spodoba się w tym filmie. W PRL-u nie było leków. Nie dlatego, że ludzie nie chorowali, nie dlatego, że ludzie byli zdrowi z natury, nie dlatego, że powietrze było czyste, dlatego, że nie mieli wyjścia. Nie było Strepsils za 30 zł, nie było syropów z 15 składnikami, których połowę trzeba przeliterować, bo nie jesteśmy w stanie tego wypowiedzieć. Ale było co? Była cebula, był miód, był czosnek, były ziemniaki, były zioła i działało. Co działa lepiej? Cebula, czosnek, miód czy tabletki, syropy z nie wiadomo jakimi składnikami? Wyobraźcie sobie rok 1978. Ja już miałam, wtedy byłam w wieku szkolnym. Dziecko miało gorączkę. Ja miałam gorączkę. Co robili nasi dziadkowie? Co robiły nasze mamy? Nie leciała do apteki po Nurofen dla dzieci, bo tego leku jeszcze nie było. Nie jedzie do apteki po tabletki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe. Nie. Nie dzwoniła na infolinię do farmaceuty. Co robiła? Brała ręcznik, mocząc go w zimnej wodzie z octem. Owijała nogi moje, każdego dziecka. Każda mama to robiła. Każda babcia to robiła. I dziecko miało po 20 minutach niższą temperaturę. Proste? A dziś? A dziś powiesz o tym farmaceucie, a on patrzy na ciebie jak na kogoś, kto twierdzi, że Ziemia jest płaska. Bo problem nie jest w metodzie. Problem jest w tym, że metoda nie ma ceny na etyki. Babcia robiła co? Czosnek z miodem. Gdzie wyszłoby nas na dzień dzisiejszy złotówkę za czosnek, no i może drugą złotówkę za miód, czyli 2 złote. Jak pójdziecie do apteki, suplementy na odporność kosztują 35 zł, to jest minimum na tą chwilę, przy dzisiejszych realiach. Ale sposób na czosnek. Czosnek jest wszemi wobec dostępny. Jest to naturalny antybiotyk. Tu zaczyna się kontrowersja, bo jak powiesz to głośno, że czosnek działa jak antybiotyk, to od razu przychodzi ktoś z komentarzem: to niebezpieczne, nie zastępuj leków ziołami. I wiesz co? Mają częściową rację. Częściowo, bo czosnek naprawdę zawiera alicynę. Alicyna ma udowodnione właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Nie mówię, że masz wyjść z ręką w gipsie i posmarować czosnkiem. Nie, 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 ale na pierwsze oznaki przeziębienia na przykład, na infekcję gardła, babcie widziały efekt. My widzimy efekt, a badania to potwierdzają. Problem polega na tym, że na czosnku nie zarobi nikt, ale dam Wam przepis i napiszę tutaj: czosnek na odporność profilaktycznie. Składniki: 5-6 ząbków czosnku, 1 łyżka miodu, szklanka ciepłego mleka. Kto z nas tego nie pamięta, kto tego nie pił? Zmiażdżyć czosnek, wymieszać z łyżką miodu i na przykład zalać mlekiem i to wypić. Albo jak jeszcze inaczej? Kromka chleba posmarowana masłem, zgnieciony czosnek, troszeczkę posolony i profilaktycznie zjeść sobie taki właśnie, taką kanapę. Najlepiej wieczorem, bo wiadomo, czosnek ma odpowiedni zapach. Polecam. I nasze babcie też to robiły. Jest to naturalny antybiotyk. Następny sposób. Co myślicie, co to będzie? Babcia na kaszel co robiła? Syrop z cebuli. No oczywiście, że syrop z cebuli. Główka cebuli i 1 łyżka miodu. Cebula złotówka, łyżka miodu złotówka. Mamy 2 złote. Cebula plus miód. Syrop na kaszel w aptece 24 złote. Jakikolwiek, to jest minimum. Babcie robiły to od pokoleń. Od pokoleń. Osobiście na swoim przykładzie pamiętam, jak podawano mi syrop z cebuli, który stał w ciepłym miejscu, żeby puściła cebula sok. Pamiętacie, znacie to? Jeżeli nie znacie, spróbujcie. Naprawdę działa. Działa na kaszel, na gardło, na odporność. Nie trzeba tego spożywać tylko i wyłącznie w momencie, kiedy już czujemy się źle. I czasami musimy lecieć do apteki, bo nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, ale możemy profilaktycznie zadbać o to. Sami widzieliście koszt. 2 złote, a nie 24 złote. Myślę, że efekt skuteczniejszy
bo można go zrobić od razu. Powiem, a wiecie, czym to się jeszcze wszystko różni? Biorąc losowy jakikolwiek syrop na kaszę, jest 24, 25, 27 zł, różnie, zależy od syropu. A skład 14 składników, o których nie mamy zielonego pojęcia. Połowa to konserwanty i substancje pomocnicze. Przeczytajcie sobie ulotkę, sami zobaczcie. Babcia nie potrzebowała żadnych substancji pomocniczych. Ona po prostu robiła to naturalnie. Babcia miała cebulę i miód. I nie było cytryn, nie było pomarańczy, nie było mandarynek. Nie. Robiła z tego, co miała. I działało. Czy znacie przepis na syrop z cebuli? Już Wam mówię. 2 duże cebule, 3 łyżki miodu, może być szczypta cukru, niekoniecznie. Sposób przygotowania: cebulę kroimy w plasterki i układamy warstwami. Cebula, miód. Odstawić na 8 godzin w ciepłe miejsce, przecedzić i pić łyżeczką na kaszel i na przeziębienie. A dlaczego o tym mówię? Czemu taka cebula jest taka wartościowa? Bo jest to też stwierdzone naukowo, że zawiera kwercytynę, czyli naturalny środek przeciwzapalny i przeciwwirusowy. I my w naszym klimacie właśnie powinniśmy spożywać, robić sobie taki syrop już profilaktycznie, nie czekać na to, aż się rozchorujemy, bo nasze babcie tak robiły. Przychodziła jesień, zaczynały się pierwsze przeziębienia, więc zaczynały jeść czosnek, cebulę, miód. Nic więcej nie potrzebowały i używały tego do wszystkiego. Jeżeli nie lubicie cebuli i nie smakuje Wam cebula, to co jeszcze babcie nasze robiły? Syrop z sosny albo z tymianku, albo z sosny razem z tymiankiem, czyli las i zioła. Syrop z tymianku, zioła, które posadzicie, zbierzecie, możecie wysuszyć, zalać na świeżo. No i miód. Do wszystkiego był potrzebny miód. A syrop ziołowy z apteki? No co wybierzecie? 8 zł czy 3 czy 4 zł? No bo tyle nas wyjdzie paczka ziółek, albo nasze świeże zioła, albo wycieczka do lasu po zbieranie sosny. Więc zastanówcie się, czy nie warto się przejechać dla zdrowia, zobaczyć, jak wygląda, jak pachnie las wiosną, a przy okazji zebrać sobie właśnie dary natury. No i nic więcej nie potrzebujemy. Albo sosna, albo tymianek i miód. I kosztuje nas to maksymalnie 5 zł z paliwem. A ile syrop ziołowy z apteki? Od 25 do 28 zł. Może i nawet więcej. Ale w dawnych czasach, w PRL-u, za moich czasów, dziadkowie wiedzieli. Moja babcia wiedziała, że tymianek to nie tylko przyprawa, że również ma właściwości lecznicze. Dam Wam przepis na syrop z tymianku z tego, co robiła moja babcia. Garść świeżego tymianku, 3 łyżki miodu i 2 szklanki wody. Wodę gotujemy z tymiankiem, albo tymianek gotujemy na wodzie. Na małym ogniu przez 20 minut. Odstawić do ostudzenia, przecedzić i dodać miód. Na kaszel i drogi oddechowe nic lepszego nie ma. Tak samo mówimy o sośnie, tak samo mówimy o tymianku. Więc zapamiętajcie, syrop z tymianku, wiecie sami ile kosztuje. Pomaga przy kaszlu, to już mówiłam, ale również działa na katar i przy zapaleniu zatok. To na pewno Wam nie zaszkodzi. To są naturalne składniki. Płyn na zatoki z apteki? 15 do 30 zł. Zawiera często pseudoefedrynę lub inne substancje, które mogą podnieść na przykład ciśnienie. Tymianek z miodem, tak jak mówiłam, 3 zł. Zero skutków ubocznych. No nic Wam się po tym, ani po miodzie, no chyba, że ktoś jest uczulony na miód. To musicie uważać. Jedyny skutek uboczny tego syropu jest taki, że chciałoby się go pić na okrągło, bo jest naprawdę smaczny. W przeciwieństwie do czosnku i cebuli możemy mieć odmienne zdanie. Natomiast syrop z tymianku czy z sosny jest rewelacyjny. Dzieci piją to ze smakiem. Polec. A co zawiera tymianek?
Tymianek zawiera właśnie, i to też jest potwierdzone naukowo, tymol. Naturalny środek antybakteryjny. Jest silniejszy niż wiele leków aptecznych. Naprawdę. Spróbujcie i dajcie mi znać w komentarzach, czy działa. To jeden składnik, o którym wszyscy go znamy pod każdym względem. Robimy różne potrawy z tego warzywa, a są to ziemniaki. Ziemniaki również są lecznicze. I nie wiem, czy wiecie, nie mówimy tutaj o diecie. Okłady z ziemniaków to następny punkt, o którym mało kto już pamięta. A pamiętam ja osobiście. Moja babcia gotowało się ziemniaki dla kur, dla zwierząt, do obiadu. Gotowane ziemniaki, lekko przestudzone, przyłożone do klatki piersiowej, na przykład przy zapaleniu skrzeli. Dziś brzmi trochę jak żart. Nikt nie pamięta o tym, żeby ziemniaki kłaść sobie na klatkę piersiową. No co ty, kobieto, mówisz? Tak powie młode pokolenie. Ale termoterapia, bo tak się teraz, żeby brzmiało bardzo poważnie, jest stosowana w medycynie do dziś. Zmienił się tylko cennik. Prywatna termoterapia w gabinecie fizjoterapeutycznym to od 80 zł wzwyż. Ziemniaki w Biedronce 2,60 za kilo, 3, zależy od sezonu. Okład z ziemniak, no jeden ziemniak ile może kosztować? Złotówkę? No na pewno nie. A maść rozgrzewająca, żeby się posmarować, no to już 22, 25. I teraz Wam powiem przepis. Okłady z ziemniaków. 3 średnie ziemniaki, lniana ściereczka albo pieluszka lub gaza, szczypta soli. Ugotować ziemniaki w łupinach. Tak jak mówiłam, moja babcia parowała ziemniaki do zwierząt. Więc jeżeli komuś coś dolegało, brała właśnie z parnika. W łupinach parowane ziemniaki. Rozgniotła to na jednolitą masę, owinęła szczelnie ściereczką albo gazą, albo pieluchą i przekładała na chore miejsce, tam gdzie bolało, na ból gardła i różne inne zapalenia. A dlaczego ziemniaki? Co robią takiego ziemniaki? Oprócz tego beznadziejnego przepisu, jak co niektórzy napiszą w komentarzach, ziemniaki? Ziemniaki są do jedzenia. Okłady z ziemniaków obniżają gorączkę i łagodzą ból. Stosowany jest to przepis od wielu pokoleń, ale młodzi już o tym nie pamiętają. Jesteśmy teraz w takich czasach, że idziemy i mamy gotowy produkt. Przy tym trzeba troszeczkę się napracować, poczekać na konsekwencje. Ale jeżeli tylko czujecie, że coś Was boli, powiecie, że te produkty też nie są zdrowe. No nie przesadzajmy. No, które nie są, to nie są, ale niektóre są. Możecie iść na targ i kupić od rolnika dobry produkt. No i teraz zróbmy, ile to kosztuje. Zróbmy takie małe porównanie. Syrop na kaszel 27 zł średnio. Tabletki na gardło 18 zł do 20. Spray do nosa 22 zł. Coś na gorączkę 15 zł. Razem jakieś 80 zł średnio. A domowa apteka mojej babci z czasów PRL-u. Cebula, czosnek, miód, ziemniaki, tymianek, może być imbir, może być syrop sosnowy, może być sos. Wy za to wszystko, jakbyście to chcieli kupić, zapłacicie około 10 zł, 10-20 zł maksymalnie. I wiecie, co jest śmieszne z tego wszystkiego? Osoba z apteki poczuje się tak samo po tygodniu, jak osoba bez apteki, bo przeziębienie trwa 7 dni z leczeniem, no i sobie domówcie. I tydzień bez. Prawda? Tak jest czy nie? Czy nie mam racji? Tak mówią lekarze, nie ja. Chcę być z Tobą szczera. Nie mówię, że lekarze nie są potrzebni. Mówię coś innego, abyście mnie zrozumieli. Mówię, że gdzieś pomiędzy PRL-em a dzisiejszą apteką zgubiliśmy coś ważnego. Zgubiliśmy zaufanie do własnego ciała. Kiedyś kobieta wiedziała, co rośnie w ogrodzie i co z tego zrobić.
wiedziała, kiedy wezwać lekarza, a kiedy poradzi sobie sama. A dziś przy pierwszym katarze, przy pierwszym kaszlu lecimy do apteki, bo nie wiemy, bo nie pamiętamy. Nie dlatego, że jesteśmy głupsi od naszych przodków, od naszych babci, prababci, tylko dlatego, że nikt o tym nie mówi, nikt tego już dalej nie przekazuje, a powinien. O to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi na tym kanale. I właśnie dlatego tutaj jestem, bo najlepsze rozwiązania już istniały. Nie potrzebowały reklam, nie potrzebowały etykiety. Potrzebowały tylko kogoś, kto je pamiętał. A ja pamiętam i dalej stosuję. Jeśli ten film Ci się przydał, napisz mi w komentarzu, który sposób znasz lub stosujesz sama albo sam. Chętnie przeczytam. I zostań ze mną. Obserwuj zapomniane sposoby, jeśli chcesz więcej takich treści. Dziękuję za oglądanie i do następnego. Domowe sposoby naszych dziadków. To jest coś, co chcę Państwu przekazać. Dziękuję i do widzenia.